Dzień dobry, witam serdecznie w moim ogrodzie. Dzisiaj mam zamiar dosadzić rośliny w nowym leśnym zakątku. Będzie nowa cienista rabata. Tutaj zrobiłam porządek w ubiegłym roku wiosną, ale roślin na razie nie wsadziłam, także jest tutaj taka czysta karta, można powiedzieć. I właściwie to dobrze, że wstrzymałam się z dosadzaniem roślin, ponieważ w ubiegłym tygodniu panowie tutaj nam położyli światłowód, no i oczywiście przyjechali kopareczką. Kopareczka była nieduża, ale mimo wszystko coś tam musiała się jakoś przemieszczać, więc trochę gąsienicami gniotła. I tutaj po tej linii zasialiśmy trawę na tym, natomiast odtąd tutaj, w ten sposób, tu mam zamiar wszystko obsadzić roślinami do cienia. Jeszcze nie przyniosłam tych sadzonek. Jest tutaj sporo miejsca, więc myślę, że to obsadzanie troszeczkę potrwa. Tutaj niestety mi panowie troszeczkę zmarnowali bodziszek kantabryjski, ale on odbije, to jest taka, można powiedzieć, żelazna roślinka. Zachowało się też część kopytników, które tutaj rosły. I runianka japońska, która też została niestety zgnieciona, ale mam nadzieję, że jakoś to odbije i będzie ładnie wyglądać. Na pewno za rok już będzie miała ładne pędy. Natomiast tutaj udało mi się uratować kopytnik. Po prostu zanim ta koparka przyjechała, to wykopałam z miejsca, gdzie miała jeździć ta koparka, kopytnik. Bardzo ładne kępy, takie rozrośnięte. Muszę je podlać, bo z tego co widzę, to tutaj 2-3 zaczęły więdnąć, więc zaraz przybiegnę z wiaderkiem. No i trzeba będzie pilnować, żeby chwasty się tutaj nie rozrastały. Tu jest taki, można powiedzieć, dosyć suchy cień, ponieważ te drzewa iglaste, one za bardzo nie przypuszczają deszczu, nawet jak coś tam kapie. Musi być naprawdę spory deszcz, żeby tutaj pod drzewami zrobiło się mokro. Więc nie wiem, jak to wyjdzie. Może z czasem tutaj rozłożę linię kroplującą. Tutaj pod drzewami rozłożyłam mech, który był wygrabiony ze starego trawnika, więc nie będą rosły tutaj chwasty. I koniecznie muszę dorobić tych betonowych płytek, ponieważ wszystkie już wykorzystałam, a będzie mi jeszcze ich trochę potrzebnych. Tutaj bezpośrednio pod świerkiem wczesną wiosną posadziłam funkie, które po prostu wykopałam i podzieliłam, od razu posadziłam. Tutaj jest taki, chyba najsuchsze miejsce, jeżeli chodzi o tę rabatę, więc funkie dadzą sobie radę. Natomiast paprocie jakieś miałyby tutaj utrudnione życie. Tak wygląda to w tej chwili od czoła rabaty. Tutaj jest bardzo stary jałowiec sabiński. Ja go tak przycinam trochę, żeby go utrzymać w ryzach. I jest takim fajnym zielonym akcentem. Natomiast tutaj porozsiewały się orliki i to są orliki alpejskie, granatowe. Tutaj są dosadzone języczniki pospolite. Ja je sadziłam 2 lata temu. W ubiegłym roku musiałam przez cały rok je podlewać. Siewki kopytnika zostawiam, właśnie żeby go mieć dużo, ponieważ kopytnik jest bardzo fajny, nie jest ekspansywny. Natomiast tutaj bardzo ładnie już teraz się rozwinęła bietlica japońska. Tam jeszcze muszę coś dosadzić, ale to pomyślę. Może funkie, ponieważ tutaj będzie tak ładnie wyglądać. No i troszeczkę niezapominajek. I tam dalej też są funkie. Staram się nic tutaj nie ruszać gracką, tak żeby mi to zarastało trochę mchem.
co się udało tu między Wietlicą japońską. Natomiast tutaj jest dużo opadłych igiełek z tui i z jodły koreańskiej, więc tutaj raczej mech na razie mi się nie utrzymuje. No to tyle mniej więcej tak z sytuacji obecnej, jeżeli chodzi o tę grządkę. I zaraz przyniosę sadzonki, porozstawiam i nagram krótki filmik z rozstawionych sadzonek. Rośliny mam już porozstawiane i teraz będę je sadzić. Króciutko przejdę i zobaczymy, co ja tutaj porozstawiałam. Więc tak, tutaj jest żurawka i to jest żurawka marmaladę. Tutaj są 3 funkie Patriot. Dalej jest 5 traw od tych japońskich, odmiany Aureola, Hakonechloa. 5? 5, tak. I tutaj dalej też są żurawki odmiany Marmaladę. Natomiast tutaj z brzegu będzie poletko języcznika i to jest odmiana Cristatum. Tutaj takie poletko, zaraz troszeczkę dalej się ustawię, będzie może bardziej lepiej widać. O, w ten sposób będzie to poletko sobie tutaj szło. Jeszcze może troszeczkę zagęszczę, a może nie. Jak będą tak oddzielnie rosły, to będą tak bardziej elegancko wyglądać. Tutaj jest żurawka i to jest żurawka Kan-Kan, 2 sadzonki. No tyle mam na razie i dlatego tylko 2 tutaj są. Następnie jest hosta. To są siewki z odmiany Patriot. Ładnie mi się powysiewały, posadziłam w doniczkach. No i teraz już zaczynają ładnie wyglądać. Będą miały całkiem zielone liście, ale z tego co zauważyłam, to siewki odmiany Patriot tworzą takie bardzo zgrabne kępki. I dlatego no, podobają mi się. Tutaj dalej jest paprotnik szczecinkozębny i to jest odmiana Plumosum densum. Tam dalej pod sosną, ponieważ tam jest bardziej sucho i tam są 2 funkie i to jest Francis Williams. Natomiast tutaj są 3 paprocie, to jest narecznica czerwona zawijkowa. Tam dalej jest funkia i to jest odmiana Crossa Regal. Tutaj jest jedna z tych kęp kopytnika, które wykopałam. No i tutaj dalej też mieszanka funki, tak bardziej pod drzewami starałam się te funkie, one są bardziej odporne na suszę, a tutaj pod samym świerkiem będzie jednak troszeczkę bardziej sucho. I tutaj jest narecznica czerwona zawijkowa, tutaj jest serduszka odmiany Aurora, serduszka wspaniała. Natomiast tutaj jest języcznik i to jest odmiana undulatum, taki większy. Więc tutaj będzie taki rządek. Tu przy brzegu, żeby zaznaczyć jakoś na razie tę rabatę, posadzę ten kopytnik, który uratowałam spod koparki. A tam dalej jest trawa japońska, Hakonechloa macra i to jest gatunek o zielonych liściach. Będzie tutaj sobie właśnie tak kaskadowo wyrastał. Więc tak to teraz wygląda. No i trzeba teraz posadzić te wszystkie doniczki. Nie będzie to łatwe, ponieważ jest tutaj bardzo dużo korzeni pod tymi drzewami i staram się tutaj całkowicie wytępić fiołki. Fiołki mi się bardzo tutaj rozsiewały. W tym roku nie ma już dużo tych siewek, ponieważ cały ubiegły rok z nimi walczyłam, więc już teraz jest ich dużo mniej. No i tutaj nasadzenia, które rosną w tym miejscu od wielu, wielu lat. Kiedyś tutaj była tylko taka mała rabatka. Natomiast teraz zrobiło mi się już takie duże leśne poletko. Jak to się ładnie rozrośnie, być może już pod koniec lata będzie to jakoś w miarę ładnie wyglądać. Te rośliny będą już takie
troszeczkę wyrośnięte. W dzisiejszym filmie to już wszystko. Dziękuję za oglądanie i zapraszam na następny. Do zobaczenia.